poprzednim odcinku wyruszyłem z Puszczykowa w nową podróż, szukać ekstremalnie zimowych i drogowych przygód. Tym razem towarzyszy mi auto z napędem hybrydowym. Mój cel jest daleko, na samym krańcu północnej Europy. Droga prowadzi mnie do Skandynawii i Arktyki. Dotarłem za koło podbiegunowe, gdzie zaskakuje mnie długa noc polarna i prawdziwa zima. Godzina 11, tu jeszcze zmrok, dopiero słońce wstało. Ruszam w kierunku promu i dzisiaj właściwie dzień na promie i przeprawiamy się na Lofoty i zobaczymy, jaka będzie tam pogoda, bo na razie tutaj jest mokro, nieprzyjemnie i leje. Za to temperatura wzrosła do 7 stopni Celsjusza. Taki straszny rozmach tutaj. -7, 0,7. Prom płynie 4 godziny. Cholernie drogi, jak wszystko w Norwegii. 450 zł kosztował ten prom. W jedną stronę. Płyniemy do miejscowości Moskensen na Lofotach. Kurczę, no, prom nie działa przez złą pogodę, nie popłynie dzisiaj, nie popłynie jutro, nie popłynie pojutrze, bo ponoć fale są nawet takie 8-metrowe. I co teraz? Kurde, no trzeba coś wymyśleć. No ale niespodzianka, nie? Over to Ludwig. That's the best opportunity you have. It's to drive. Yeah. Bognäs. And it goes to? Bognäs. Bognäs. And it goes to here. Luddingen. Nottingham, yeah. Yes. The captain said their possibility for them will be maybe to 6 o'clock. 6 o'clock departure. Yeah, and you takes you 2 hours to drive. Okay. Very working everyone. Yes, if you drive now, you have the possibility to come over to Luddingen and drive from there out to Luddingen. Okej. Czyli jest taka sprawa, że facet potwierdził, że nie ma do soboty, do niedzieli nawet promów przez złą pogodę, więc muszę jechać stąd. Tu miałem się przedostać, muszę jechać tutaj samochodem, tam się małym promem przedostać na Lofoty i pojechać drogą w dół. Także mam przed sobą prawie 500 km. Prom prawdopodobnie popłynie o godzinie 18, więc trzeba się śpieszyć. Ale się porobiło z tym promem. Kurczę, cała niespodzianka, no. Dzisiaj miał być relaks na statku. 0 jeżdżenia, a tutaj kurde mega trasa, no. Przed nami. No dobra, jestem w tej miejscowości Luddingen, chyba tam płyniemy. Jest prom, chyba ten, no bo jaki inny. Hello, this is Lofoten? Yeah. What time is departure? 4 minutes. But that take 1 hour. Okay. Okay, 4 minutes. Dobra, udało się przejechać, ale kurczę, trasa była wymagająca. Ekstremum to było, muszę powiedzieć, tej podróży. Ten deszcz był przerażający, śnieg na drodze, lód jeszcze nie roztopiony. Masakra. Człowiek się uczy dosłownie takiego podróżowania. Doświadcza. Z kilometra na kilometr jest lepiej. Miałem niesamowitego fuksa, że się znalazłem na tym promie. Prom z Bognäs, 200 km w dół od Bodo i płynie teraz na Lofoty.
Tylko problem jest taki, że muszę całe przejechać od dołu Lofoty, trasą, którą miałem jechać w drugą stronę. No kawał drogi, 4 godziny jazdy według Google'a. Także późno dzisiaj dojedziemy do celu. No i nic, w każdym razie dobrze, że do przodu. Ale najlepsze jest to, że jutro będę musiał tą samą trasą wracać, jadąc znowu z powrotem na północ. A wieje tak, kiwa tym statkiem niesamowicie. Nie widać, bo jest ciemno oczywiście, chociaż to jest dopiero 4, pół do 4. Ale kiwa niesamowicie, wicher taki wieje, chyba słychać ten wiatr nawet. Powiem szczerze, że ten dzisiejszy dzień mnie wykończył. Pierwszy raz podczas tej podróży czuję się wykończony, mega. Wicher taki zaczął wiać. Niesamowity, jeszcze takiego nie było. I to jest taka podróż, no przedziwna jest ta podróż. Z jednego ekstremum w kolejne ekstremum i tak w kółko, właśnie nie ma wytchnienia. Wydawałoby się, że już będzie lepiej, że już kurczę będzie ok, a tu proszę. Dzisiaj dzień pełen przygód. Wiatr tak wieje, jakbym jechał tu maluchem, to pewnie bym kurczę siedział już dawno w polu. Wczoraj przelewał mi się przez drogę śnieg, a dzisiaj mi się woda przelewa. Jeszcze zostało 35 km. Miejsce, w którym się zatrzymałem na nocleg, niesamowite, drewniana, stara taka chałupa, rocznik 1934 bodajże, dookoła mnóstwo czerwonych domków, tutaj nieopodal stare domki rybackie, kiedyś były rybackimi, dzisiaj są domkami turystycznymi, ale to ma taki swój niesamowity, fajny klimat. Wzgórza ośnieżone i te domki, morze. Fajnie to wygląda. No niestety leje. Te Lofoty słyną z dorsza, suszonego dorsza. Jak widać, pełno takich wokoło rusztowań, na których się latem dorsze suszą. One są eksportowane stąd na cały świat ponoć. A tutaj jakieś jest muzeum. Muzeum Lofotów, czy muzeum właśnie tego suszonego dorsza, nie wiem, ale chyba jest zamknięte. Ticket required. O, tam są bilety. Pójdę po bilet, tam się kupuje. Jestem ciekaw. Sam mieszkam w muzeum, więc zawsze mnie muzea interesują. Dobra. Muzeum jest otwarte poza sezonem, więc się cieszę. Tam jestem ciekaw, co tam będzie ciekawego. Musimy się śpieszyć, bo jeszcze mamy... Znaczy jeszcze wschodu nie było, bo wschód dopiero za pół godziny, ale... A zachód za godzinę i 15 minut. To jest centrum miasta A, które wymawia się jako O. Co my tu mamy? To jest to stare muzeum. Fajny klimat w sumie. Stary taki budynek drewniany. Mamy stary sklep. Mamy pocztę. Fabrykę tranu. Co tam jeszcze? Boathouse, czyli taką jakąś blacksmith, czyli kowal i piekarnia. O.
Wellfang Whale. Fragment wieloryba. To cała armada tych stateczków na dorsza szła. Muzeum ukazuje życie i pracę w rybackiej wiosce na przełomie ostatnich 200 lat. Rybołówstwo w tych stronach to praca sezonowa, tocząca się między styczniem a kwietniem. Dla rybaków już w średniowieczu zaczęto stawiać małe domki roru. Dziś są one zajmowane znacznie częściej przez turystów niż rybaków. Muzea mają coś w sobie, że człowiek na chwilę przenosi się w przeszłość. Podoba mi się to w muzeach. Dlatego uważam, że warto muzea odwiedzać i wspierać te miejsca. To chyba są współcześnie już wybudowane. W każdym razie one imitują te stare rybackie domki, których tutaj było kiedyś mnóstwo. Zresztą po drodze tam widziałem takie jeszcze oryginalne, dzisiaj już turystyczne. No i rybacy po prostu w sezonach łowieckich mieszkali w tych domkach po kilka osób i na tych małych łajbach wypływali tutaj w to morze na połowy. Kurczę, robota naprawdę ciężka. Jak to się zmieniła Norwegia przez te, nie wiem, 50 lat. To jest taki domek właśnie do wynajęcia. Stary, rybacki lub nowo zrobiony. Dzisiaj dla turystów. Fajne miejsca. Ekstra. O, tutaj są te rusztowania do suszenia ryb. Wiszą one tutaj już wiele tygodni. Trafiają nawet do Afryki ponoć. A najwięcej ich do Włoch. Z tego co czytałem. A to tutaj to jest stara fabryka tranu. Ale zapach czegoś strasznie tłustego, chyba tranu. Ale zapach, no tranem normalnie daje. A tutaj mamy już gotowy produkt. Müller's Tran. Dla zdrowego ciała i duszy. No. Smakuje jak tran, no. Znamy smak tranu. W każdym razie bardzo zdrowy. Polecam. Muzeum, tak jak mówiłem, można się cofnąć w przeszłość. Wideo lata 90. Jak jeszcze YouTube'a nie było. No jest klimat, podoba mi się. A tu jest taka górka, jestem ciekaw, jaki jest widok z tej górki. O kurczę, tu już wieje. Wow! Wow! Uważaj, Kamil! Tam właśnie spaliśmy. Fajne miejsce, super. Szkoda, że tak pada, no. To jest cała właściwie mieścina A, którą wymawia się jak O. No dobra, czas zakończyć tutaj wizytę. 45 minut słońca. Trzeba jechać dalej na północ!
Dzisiaj uprawiam turystykę krajoznawczą i zdobywam góry, co nieczęsto robię, ale skoro jest jeszcze widno, to można na chwilę się zatrzymać i zdobyć górę. Oto jest fragment Lofotów w całej okazałości. Dzisiaj dla odmiany, bo tego jeszcze nie było, szanownego pana kamerzystę nakarmię spaghetti alla bolognese z pomidorami z najcieplejszych rejonów Italii i wkładką w postaci triple kiełbasa. Patrząc na ten kunszt kucharski, aż zgłodniałem. Voila! Dzień 9, wyjazd jeszcze przed świtem. Jest godzina za 10:09. Słońce wstaje po 11, jeżeli w ogóle wstanie. No i co? No i znowu zmiana. Taka śnieżyca, jakiej jeszcze nie widziałem podczas tej wyprawy. Wczoraj lało, a dzisiaj pada śnieg. Nic nie widać dosłownie. No naprawdę, no masakra. Codziennie jest coś innego. W kratkę śnieg i deszcz. Tak będzie jutro na te 400 coś tam kilometrów, to dziękuję bardzo. Jadę objazdem właśnie, bo droga zamknięta, którą chciałem jechać. Gdzieś tam jakieś ciężarówki chyba utknęły w zamieci śnieżnej. Sam nie jestem pewny tej trasy, bo to jakaś droga podrzędna, a warunki, kurcze, no ekstremalnie zimowe. No ale jedziemy, byle do przodu. Ciągle niespodzianki na drogach w Norwegii. Albo promy nie działają, albo drogi zamknięte. No i dotarłem z powrotem na główną drogę E6. Objazd zabrał mi godzinę. Nie był zły ten objazd. Fajna trasa, jasno się zrobiło. Można podziwiać krajobrazy przez następną godzinę lub dwie. Tromsø 167 km. Kurde, trochę plan się posypał. Chciałem pojechać do Tromsø na chwilę, tam coś zobaczyć i ruszyć dalej, ale teraz tak, z zaplanowanych 2 godzin spędzę godzinę. No, a samochód sobie fajnie radzi na tych śliskich drogach. Dzięki temu napędowi na 4 koła całkiem sobie radzimy nieźle. Najpierw to śnieżyca, a później cała droga oczywiście była oblodzona, bo tam, gdzie jest odgarniany śnieg, to właściwie jest tylko lód na asfalcie i całkiem nieźle się jedzie, muszę powiedzieć.
To jest miejsce, które chciałem odwiedzić w Tromsø, dlatego tu przyjechałem. Muzeum Polarne. Właśnie tutaj. Muzeum usytuowane w XIX-wiecznym magazynie portowym przedstawia fascynującą historię życia w Arktyce. Odkryć i wypraw polarnych m.in. Roalda Amundsena, pierwszego zdobywcy bieguna południowego, wielokrotnego lidera wypraw na biegun północny, m.in. przy użyciu sterowca Norge. Słuchajcie, przed chwilą oglądaliśmy muzeum poświęcone starym odkrywcom, a tym statkiem Lance kilka dni temu przypłynęli tutaj do Tromsø współcześni odkrywcy Mike Horn i Børge Ausland. I oni, słuchajcie, dokonali czegoś niesamowitego. Zimą przeszli z jednego końca Arktyki na drugą, z Alaski aż tutaj na północ Norwegii. I ten statek ich odebrał z arktycznych lodów. No coś niesamowitego. Obserwuję wiele wypraw, ale tą wyprawę obserwowałem dosłownie codziennie. Codziennie zaglądałem, co się dzieje z Mike'iem i jego kompanem. No coś niesamowitego. Ta wyprawa Børge i Mike'a to nie tylko przejście Arktyki, taki ich własny, osobisty cel, no niesamowite dokonanie. Ale oni przy okazji też zbierali dane. Niesamowitą ilość danych na temat lodu arktycznego z miejsc, no, takich miejsc, gdzie żaden naukowiec nie byłby w stanie dotrzeć samemu zimą jeszcze. No i te dane oczywiście naukowcom posłużą, badaczom Arktyki, do sprawdzenia, w jakim stanie lód arktyczny faktycznie jest, a on nie jest w najlepszym stanie. Także generalnie no, wyprawa, przejście, niesamowity wyczyn, ale przy okazji miała no, bardzo ważny cel zbadać ten arktyczny lód. Generalnie uważam, że każda wyprawa powinna mieć jakiś swój cel lub kilka celów. Tak właśnie wygląda zima w okolicach Tromsø. Gwiazdy widać. Dzisiaj będzie zorza polarna, na którą tak czekamy troszeczkę. Oczywiście nie jest to najważniejsza rzecz podczas tej jazdy, ale fajnie by było zobaczyć zorzę polarną. A niestety warunki do jej zobaczenia są bardzo kiepskie. Kapę niskie, aktywność słońca bardzo słaba, chmury i deszcz.